Brniemy dalej w głąb Tanzanii, aby spotkać się z Polką wśród Masajów. Przed nami zaledwie 120 km trasy, ale pokonanie tego dystansu zajmuje nam ponad dobę. Za chwilę przekonasz się, jak ciężko podróżuje się po afrykańskim buszu. Spotykamy na swojej drodze wspaniałych ludzi, którzy bezinteresownie oferują nam swoją pomoc. Pierwszym z nich jest Cheat Boy, osiłek z wielkim sercem, który z każdą godziną zdobywa naszą coraz większą sympatię. To dzięki niemu zaczynamy poznawać, jak trudna i niebezpieczna jest praca kierowcy tira w centralnej Afryce. Dosłownie kilka dni po rozstaniu z nami, Cheat Boy bierze udział w bardzo poważnym wypadku, który wywraca do góry nogami całe jego życie. Nie chcemy nawet myśleć, co by było, gdybyśmy byli wtedy w kabinie jego tira. Przez najbliższe tygodnie na naszej drodze pojawią się dziesiątki kierowców, którzy zabrali nas na stopa. Każdy spotkany człowiek to oddzielna historia. Wszystko to Ci pokażemy. Zapinaj pasy i ruszamy. Jedziemy tirem z gościem, który się nazywa Cheat Boy. I taka droga przed nami. Zatrzymaliśmy go i już myśleliśmy, że czekają nas tylko autobusy. Patrzcie, jak ten człowiek podróżuje. Tu jest leżanka do leżenia, a ja tak wyglądam, jestem cały mokry. Jest jak w saunie. Kurde, normalnie szok. No nie wiem, nie dogadaliśmy się z nim trochę, ale zakładam, że wie, gdzie jedzie i nas podrzuci. Będziemy kontrolować mapę. Ale fajnie, tu pomidorki dojrzewają, tu butla z gazem pod nogami, umaczka, sól, woda, wszystko jest co trzeba. No i taka droga. Myśmy się zastanawiali, dlaczego 140 km pokazuje tyle godzin. No i teraz już wiemy dlaczego. Bo to już są takie drogi. Się zaczynają. Jesteśmy w tak głębokiej prowincji, że się w pale nie mieści. Jumbo! Jumbo! Się chłopaki znają. 136 km po takich trasach. To się będzie działo. Wydaje mi się, że szybciej byśmy szli na piechotę, ale nie chce nam się nieść tych ciężkich plecaków. Pierdziele, jaka droga, no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ale na pewno nigdy tirem po takiej drodze nie leżałem. Ale patrz jak on ma tutaj piękne łóżeczko. No. I mówi, że ma ksywę Cheat Boy, bo lubi dziewczyny. No to ja go pytam, a ile masz dziewczyn? A on mówi, liczy i mówi, nie wiem. Ja mówię, no podaj numer, cyfrę. No i nie chciał podać, zaśmiał się, zawstydził się. Myślał, że chodziło o numer telefonu. No właśnie, tu jakieś nieporozumienie, bo z językiem właśnie słabo. Ale generalnie olbrzym, wielki facet, ale sympatyczny, nie? Taki typowy kierowca ciężarówki. Uśmiechnięty, zadowolony i wiezie dwóch gości, z którymi kompletnie nie potrafi się dogadać. O, tutaj jest jakiś punkt kontrolny. Zaraz będą łapóweczki wręczane. Zobaczymy, co się stanie. Zatrzymał się kierowca i teraz będziemy jedli lokalne jedzenie. Ale zapach. Będziemy to żreć. Wątróbki. Nie jadam wątróbki, są różne rzeczy, których nie jadam, ale no trzeba będzie, bo tak już tutaj będzie, że będziemy musieli jeść to, co nam się normalnie nie podoba, nie? O kurde, ile on tego bierze. To nie jest jakoś super dużo, bo 120 km do tego miejsca, gdzie nas wyrzuci. Ale kurde, normalnie trasa jest taka. Tak wygląda ta droga. My jedziemy mniej więcej 30 na godzinę maksymalnie, a może i mniej. Więc będziemy jechać i jechać, ale jest fajny, tylko no nie ma z nim komunikacji, bo nie gada po angielsku, a szkoda, bo sympatyczny kolor. Tu jest menu na ścianie. Tu pani nam robi jedzonko. Tutaj Cheat Boy nam wszystko szykuje. I tak to się je. Kolegów zjadł. Jumbo. Tak wygląda restauracja. Będziemy razem jedli rękami. Łyżki kurde nie wziąłem. Dobrze. No i dobrze. Tam koło niego. A i to jest ta właśnie to tego nie trawię. No, okej. Yeah, I know. Yes. Dużo soli. Tam koleś je taką kaszę i to trzeba by jeść. O, to zjemy na spół, a to dla niego. Ciśniemy. No w ogóle to jest mega zamieszanie, bo wszyscy się rzeźli, żeby nas zobaczyć. Jemy rękami, muchy latają.
biorę do buzi i jem. Wątróbka jak nic. Dobra, będę zagryzał tą kasą, której nie lubię. Ale ja. Czego nie ma? Ule. Jemy. Mówię tak, wychudłem, jestem głodny, będziemy to jeść. No i teraz pani przyniosła mi, już mamy 3. A, tak to się bierze. Chwytasz rękami i dziabiesz ten. Dobra, będę próbował. Muszę to pogryźć, żeby się nie zatkać. Mam wodę, będę pił. Dobra, jemy. Maciek, powiedz coś wesołego. Jak ci smakuje wątróbka? Bo ja nienawidzę na co dzień wątróbki. Jaka? Nie lubię. Ja też. Generalnie nie lubię wątróbki. Ja też. A to nie jest najgorsza. Ale jemy. Co zrobi? Ona jest przypieczona przynajmniej, a mięso wydaje się totalnie nie dopieczone. Very good, brother. Nie dość, że nas zaprosił na jedzenie, to jeszcze mamy transport. To jeszcze wybrzydzamy. No właśnie. Biorą, rwą, kleją kulkę, biorą troszkę soli na język i do buzi taką kulkę. O, i znowu urwie kawał i będzie teraz to mnie toli. A rączki brudne, niemyte, oj niemyte, widziałem. Kuna mafuta kunyumba kule na kuletelea ho. Mnade mafuta nyasheli. A ja swoją białą łapę wkładam do tego samego talerza. Ja już pomogę. Już nie możesz? Ja jem na zapas. Coś nie mogę powiedzieć. No wiem, ja też, a gryźć muszę. Pamiętasz co się stało w Armenii, prawda? Więc gryzę, siedzę z chłopakami, gryzę, ale to jest niezły zapychacz. Sawa, basi hata kumkesimu. Jedziemy tą drogą, już tak jedziemy, nie wiem ile i nic się nie zmienia. I Maciek mówi, mam nadzieję, że tą samą drogą nie będziemy wracać. A ja mówię, nie ma innej drogi. Ta droga oczywiście jedzie jeszcze w głąb kraju, no ale tam będzie już coraz bardziej dziko. Więc jeżeli chcielibyśmy w stronę Zambii jechać, no nie takim autostopem 20 na godzinę, tylko tym pociągiem, co i tak zajmie 27 godzin podobno, no to nie ma innego wyjścia, trzeba wrócić i walić na pociąg, bo ta podróż ona jest fajna, ale myślę, że po 2 tygodniach by nas zmęczyła, a tyle by nam pewnie zajęło dotarcie do granicy z Zambią. W 3 dniach. Po 3 dniach mówisz? No tam była akcja z tym jedzeniem, to teraz mogę na spokojnie opowiedzieć, że zamówił to jedzenie, no wszyscy to żarliśmy brudnymi rękami, wspólnej michy, no generalnie katastrofa dla nas z Maćkiem. Jeszcze jakiś gość się dokleił, sobie podbierał od nas. No, była taka akcja. Nagrałem go, ale za to ten gość instruktaż zrobił, jak należy to prawidłowo jeść. Czyli kleić ręką tą taką kulkę, kleić, ręce brudne i wtedy ładujesz do buzi, jak to jest takie twarde, zbite. Chociaż to i tak jest dosyć zbite. No i historia nie z tej ziemi, bo biorę kawałek i nie mogę go przerzuć. Maciek też. Pierwsze co to wątróbka, no dobrze, nie te flaki z kupami zasmażane. Okej, no wątróbki ja nie cierpię osobiście. Maciek Ja mówi, że też nie przepada. Zaczęliśmy to żuć, to się nie gryzie. Ja przełknąć nie będę przełykał czegoś, czego nie pogryzłem, no bo w Armenii to mnie tam obsłużyli, a tutaj to po prostu, nie wiem, chyba by mi bambusa wsadzili, żeby przepchać. Albo coś innego, do gardła. Więc mówię, żuję, zęby mnie bolą, ale żuję dalej. Powiedz, że nie? jeszcze po godzinie cię kręgosłup boli. Tak. No i kurde, patrzę, zamówił sobie Pepsi, no to mówię, dobra, to dawaj mi też kolę. Zawsze to coś, nie wiem, popcham, cokolwiek, wypali, zarazki. No i wypiłem to, no i jest okej. Zjedliśmy, jedziemy dalej. Super sprawa. Natomiast jedziemy tym tirem, no i powiem szczerze, już po, nie wiem ile jedziemy, ale kręgosłup mnie już boli od tego siedzenia, a jeszcze parę godzin przed nami. Więc po prostu plery bolą. Próbuję się oprzeć, ale tam z tyłu za mną jest szyba, boję się, żeby nie pękła i wtedy będzie w ogóle afera. A w ogóle to on tego tira ma fajnego. Super, a w ogóle nie spytałem co on wiezie, zaraz go zapytamy. On to słabo po angielsku mówi, o, coś nas wyprzedziło, szok, bo już dawno nie widzieliśmy, żeby coś jechało. Mówi, że bierze pomidory, stąd te pomidory tutaj, on je po prostu normalnie bierze i podjada. Ja myślałem, że on lubi pomidory, a on po prostu żre, bo ma za darmo. A, i po to ta sól do jedzenia pomidorów. Więc, jeżeli chcesz przypakować i być jak Pudzianowski albo hardkorowy koksu, albo jak ten oto Kolo,
to żryj pomidory razem z solą, popijaj wodą mineralną, no i będziesz taki wielki, taka wielka. Jak Marcin. Nie, jak Cheatboy. Ale chaty, zobacz jak one są budowane. Pierw jest konstrukcja z drewna, oplotana tymi wiązami i później odklejana błotem. I to normalnie tak funkcjonuje. Co bogatsi nawet sobie tynkują, ale już jedziemy w głąb i coraz mniej tych bogatszych, więc nie będzie tynkowanych. Będą raczej takie. No i w takich ludzie śpią, mieszkają, żyją. Tam już skryte strzechą, po drugiej stronie też. I coraz mniej takich krytych blachą, bo do tej pory były praktycznie wszystkie kryte blachą i robione z tych takich cegieł, co oni robią. Teraz już coraz mniej, nikt się w to nie bawi. Pod tymi krytymi blachą jest tak gorąco, że się nie da wytrzymać. 60 stopni, stanęliśmy raz, myśleliśmy, że padniemy. Panie niosą te owoce drzewa chlebowego. Wczoraj to popróbowaliśmy, to było super. To było naprawdę dobre. Jumbo! Frenzy się nika. Fenesi. Ah, wene utambulizana nawe. Basi nikanibule. Nikabule kwali kutaka. Jak znam Chatboya, to on je podrywa, ale lepiej nie. Ja bym wolał zjeść tego owoca. Takimi drogami tu właśnie podróżujemy, a to jest pora sucha. A jak będzie pora deszczowa, to mówią, że drogi są nieprzejezdne. I teraz jestem w stanie w to uwierzyć. Zobacz, jak ta droga wygląda. Jedno wielkie bagno. A na samochodzie 22 tony pomidorów. A rzuca? Maciek przywalił baniakiem o sufit. Oto. A oto, nieźle nami rzuca. Podbiło mnie 40 cm. A nasz kolega się śmieje. Ale fajny, pozytywny gość. Ale jakbym był dziewczyną, to bałbym się z nim jechać na stopa, naprawdę, mówię poważnie. Po prostu cały czas rzuca żarty z podtekstami i różne takie historie opowiada. O, tu są takie akcje, 22 tony pomidorów, a z naprzeciwka 22 tony bananów. na przykład. I na grubość lakieru. No i inhalacja, głęboki wdech i jedziemy dalej. Zostały jeszcze 83 km, tak przynajmniej nawigacja mówi, a droga wygląda tak. Tak jedziemy cały czas. I to jest główna droga. Natomiast my za jakieś 60 km z niej zjedziemy. Znaczy będzie odbicie do wioski 20 km w głąb. No to jak to jest główna droga, ciekawi mnie strasznie, jak będzie wyglądała nie główna droga. Afryka naprawdę wykańcza. To jest tak, że jesteśmy już naprawdę skrajnie przemęczeni. Przydałby się jeden dzień w jakimś kurde hotelu, gdzie byśmy leżeli po prostu i regenerowali siły. Jambo! Naprawdę wymęczająca historia. W tym kurzu, brudzie, upale, skwarze, syfie, bez jedzenia, bez normalnego noclegu. Chociaż Maciek widzę ma energię i z każdym się wita po kolei. To już ta godzina, że dzieciaki wychodzą ze szkoły. Przynajmniej nie mogą nas dogonić z maczetami. No właśnie i przynajmniej tak jak Maciek mówi, nie mogą nas z maczetami dogonić. Jakaś kolejna akcja wygląda, że tir się wywaliło przewrócił. No. Ciągną wszystkie baniaki, zabiorą do murzyńskiej chaty i potem tir już sobie pojedzie. Na pusto. O kurde, jak on blisko podjechał. Co on robi? Myślę, że on wyłączy silnik i wysiądziemy. I będziemy to może nawet z nimi rozładowywać. Tiry się dwa wymijały i jeden glebnął. Taka jest czystość wody w rzekach, oni ją i tak biorą do tych cystern. O kurde, tu jest grubsza afera. Tu po prostu droga jest nieprzejezdna i my nie przejedziemy. Parę godzin rozładowywania tego. Aha, oni to przenoszą tu, bo on w tą stronę będzie chciał jechać tam. No jasne. To on wyjedzie na pusto, no i wtedy my przejedziemy. Ale my jesteśmy załadowani pomidorami. To co? Po jednym pomidorze będziemy. Po jednym pomidorze będziemy przenosić. Dobra, idziemy gdzieś. On jeździ do Somalii i mówi, że jak chcemy, to 2 tygodnie z nami, znaczy z nim, w samochodzie i jedziemy do Somalii. Kurde, byłoby fajnie w sumie, tylko może być trochę nudno z nim 2 tygodnie, bo co, z jednym typem 2 tygodnie będziemy jechać, takimi drogami. No tamte drogi w Kenii już będą chyba lepsze, ale my jedziemy w zupełnie odwrotnym kierunku, do Zambii. No i cała wioska stoi i patrzy, a tylko 2 gości nosi. Ale auto się zarypało, kurde, aż po sam nosie. No nie wyjedzie. Niko kikazi huku, tuko kiteto huku. Jumbo! Mambo! Ah, Jumbo, boa! How are you? I'm fine. Oh. Wszyscy to znają. Kiedyś znali papieża, a teraz... Jumbo! Robimy sobie piknik z chłopakami, dobrześmy się najedli, mamy wodę. A tu miejscowi się boją przejechać chyba, bo widzą kamerę.
Nie ma się co wstydzić, chodźcie, 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 nie bójcie się. Jumbo! Jumbo, Jumbo! Taka sytuacja, że ja umieram, tak jest gorąco, a tu Kolo w kurtce i w czapce. Jemu jest zimno. No nie wierzę własnym oczom. Okej. Karibu, Tanzania. Karibu Tanzania. Karibu, Tanzania. Thank you, brother. Tanga. Stoimy tu już parę godzin. O. Hello. Hello. Welcome Tanzania. Karibu, Tanzania. Marcini, Karibu Tanzania. Yeah. Nice to meet you. O, tu najbardziej uśmiech się tego ziomala mi podoba. Bara bww. Czyli generalnie, w dużym skrócie, bara bww znaczy, że droga jest rozpieprzona i nie pojedziemy, musimy tu wszyscy stać i robić sobie jaja. Wszyscy stoją i się patrzą. Mam wrażenie, że tym ludziom się nudzi, że w ogóle coś się dzieje, bo tak to po prostu była nuda, a teraz samochód się zakopał i wszyscy szczęśliwi. Jest afera, jest zadyma, wszyscy uciekają, bo gość drzewo rozpieprza. Say Swahili. Say Swahili. Anavunja mti. Anavunja mti. Gość rozpieprza drzewo, ale akcja! To się nazywa ekologia. Po co on to drzewo rozwala? Na samochód jest. Anavunja mti w Swahili. Cokolwiek ten kolor robi teraz, to po prostu znaczy Anavunja mti w języku Swahili. Ja bym powiedział, co on robi. Co robi? Generalnie próbuje rozpierdolić samochód tym drzewem. Proszę nie używać takich brzydkich słów. Co jeszcze raz? Co on próbuje zrobić? Próbuje zniszczyć samochód drzewem. Dobra. Zamiast wyjąć samochód, to goś rozwala drzewo. W ogóle co on się uparł na to drzewo? Co ono mu przeszkadza? Co mu to drzewo zrobiło? Zaraz się przewróci tą koparką. O! No i pół drzewa poszło. Co to za pomysł z tym drzewem? Karibu Tanzania. I on teraz to drzewo, o! Rozumiecie, co on robi? Wypieprza to drzewo. No i dobra, i co mu to dało? Bo przecież jak on podkopie tego tira, to on zaraz mu się przewali z tym olejem i spadnie. On robi drugą alternatywną drogę dla nas. Tędy będziemy jechać. Ten kuku, co go zabili, ten kurczak, to dla nas się okazuje. Kierowca będzie robił i właśnie go zabija i oprawa. Więc idziemy zobaczyć, jaka tam sytuacja z tym kurczakiem. No tam go robią. Oni go będą gotować, to trochę zajmie, a my tu i tak jeszcze parę godzin postoimy. Tu Może nie. cała wioska się tu zeszła. To są dziesiątki ludzi, więcej. Jakby takich wszystkich policzyć z jednej i z drugiej strony. Jedziemy, jest wielka akcja. O kurde, pochwaliłem go. Ale kręci kierą. No i już zakopani jesteśmy. Nie, wyjechał, dobra. No i przejechaliśmy. Zaraz będzie ciemno i deszcz pada. Ciemno, zimno, gorąco. Do domu daleko, ale fajnie. Udało się. Myślałem, że jeszcze z parę godzin tam będziemy. Środek nocy, jedziemy po takiej drodze, że masakra. No i okazuje się, że on jedzie w zupełnie innej miejscowości niż my planowaliśmy. Ale nie chcieliśmy, żeby nas wysadzał gdzieś tam w dziczy buszu. Mówimy, dobra gościu, jedziemy z tobą. No i zobaczymy, co będzie, bo tam pewnie nie będzie nocnego. Dzięki za wytrwanie do końca. Za tydzień, dokładnie we wtorek o 18:00 zapraszam Cię do totalnego buszu, gdzie mieszka Polka wśród Masajów. Nie zapomnij wcisnąć suba oraz dzwoneczek z powiadomieniem, aby nie przegapić kolejnych szalonych przygód z czarnego lądu.